ORP Orzeł to okręt podwodny zaprojektowany w radzieckim biurze konstrukcyjnym i zbudowany w stoczni Krasnoje-Sormowo. Jego główne zadania to zwalczanie innych okrętów podwodnych, prowadzenie patroli oraz rozpoznania. Jednostka jest napędzana przez 2 generatory elektryczne oraz 1 silnik elektryczny, co łącznie daje moc przekraczającą 7000 koni mechanicznych. Okręt ma ponad 70 metrów długości i 10 metrów szerokości. Służbę rozpoczął w 1986 roku, a jego załoga liczy 60 osób. Jest jednym z najstarszych okrętów tego typu na świecie i jedynym okrętem podwodnym w polskiej marynarce wojennej. ORP generał Kazimierz Pułaski i ORP generał Tadeusz Kościuszko to fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry. Obie jednostki zostały zaprojektowane w Stanach Zjednoczonych i wprowadzone do służby w latach 80. Po wycofaniu z amerykańskiej marynarki wojennej na początku XXI wieku zostały przekazane Polsce jako dar rządu Stanów Zjednoczonych. Fregaty te są przeznaczone głównie do zwalczania okrętów podwodnych oraz ochrony morskich szlaków komunikacyjnych. Każda z fregat osiąga maksymalną prędkość blisko 30 węzłów, czyli około 55 km na godzinę. Wyposażono je w systemy rakietowe, artyleryjskie i radarowe, które umożliwiają skuteczną obronę przed zagrożeniami powietrznymi, nawodnymi i podwodnymi. Obie jednostki mają długość przekraczającą 130 metrów oraz szerokość około 14 metrów, a ich załogi liczą ponad 200 osób. Okręty te są przewidziane do zastąpienia przez nowoczesne fregaty projektu Miecznik. ORP Kaszub i ORP Ślązak to korwety, które choć różnią się konstrukcją i przeznaczeniem, wzajemnie się uzupełniają. Pierwszy z nich, wprowadzony do służby w 1987 roku, został zaprojektowany do zwalczania okrętów podwodnych. Jednostka mierzy 82 metry długości i 10 metrów szerokości. Napędzają ją 4 silniki wysokoprężne o łącznej mocy przekraczającej 17 000 koni mechanicznych. Wśród uzbrojenia znajdują się m.in. armata uniwersalna, armata Tryton oraz 2 działka. ORP Ślązak, który wszedł do służby w 2019 roku, to nowoczesna korweta patrolowa. Długi na 95 metrów i zdolny do osiągnięcia prędkości 30 węzłów, pełni funkcje patrolowe, rozpoznawcze oraz eskortowe. Wyposażony jest w zaawansowane systemy radarowe, artylerię oraz zdolności do zwalczania celów nawodnych i powietrznych. Polska marynarka wojenna dysponuje 3 małymi okrętami rakietowymi typu Orkan. Jednostki te zaprojektowano z myślą o skutecznym zwalczaniu okrętów nawodnych oraz statków przeciwnika. Do ich zadań należy także osłona przeciwrakietowa własnych okrętów przed wrogimi atakami. Każdy z okrętów mierzy blisko 50 metrów długości i 9 metrów szerokości, co czyni je kompaktowymi, ale niezwykle skutecznymi w działaniach bojowych. Osiągają maksymalną prędkość 36 węzłów, czyli prawie 67 km na godzinę. Załogę każdej jednostki stanowi 37 osób odpowiedzialnych za obsługę zarówno systemów bojowych, jak i nawigacyjnych. W skład uzbrojenia wchodzą m.in. uniwersalna armata morska oraz 2 karabiny maszynowe. ORP Albatros, ORP Kormoran i ORP Mewa to nowoczesne niszczyciele min, które weszły do służby w latach 2017-2023. Główne zadania tych jednostek obejmują wykrywanie, klasyfikację oraz niszczenie min, a także przeprowadzanie innych jednostek pływających przez obszary zagrożone minami. Każdy z tych niszczycieli ma około 60 metrów długości i ponad 10 metrów szerokości, a załogę tworzy 45 oficerów i marynarzy. Jednostki są napędzane przez 2 silniki wysokoprężne, które pozwalają osiągnąć prędkość 15 węzłów, czyli prawie 28 km na godzinę. Wyposażenie obejmuje m.in. karabiny maszynowe, wyrzutnie pocisków rakietowych Grom oraz systemy zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych toczek do niszczenia min. W 2022 roku podpisano umowę na dostarczenie 3 kolejnych niszczycieli min tego typu, które mają trafić do służby w latach 2026-2027. W skład polskiej floty wchodzi 12 trałowców typu Gardno, 4 jednostki typu Mamry oraz 1 jednostka typu Gopło. Są to stosunkowo niewielkie okręty o długości sięgającej 40 metrów, szerokości 7 metrów i załodze liczącej maksymalnie 30 osób. Najstarszym z nich jest ORP Gopło, który wszedł do służby na początku lat 80. Z kolei najnowsze trałowce typu Mamry rozpoczęły służbę we wczesnych latach 90. Okręty te wyposażono w specjalistyczne systemy trałowe, umożliwiające wykrywanie zarówno min kontaktowych, jak i niekontaktowych.
Dodatkowo ich uzbrojenie obejmuje zestaw rakietowo-artyleryjski Wróbel oraz tory minowe, które pozwalają na zabieranie min morskich lub zrzutni grawitacyjnych bomb głębinowych. Marynarka Wojenna RP dysponuje 5 okrętami transportowo-minowymi typu Lublin, które weszły do służby na przełomie lat 80. i 90. Jednostki te zaprojektowano do transportu wojsk, sprzętu oraz stawiania zapór minowych. Każdy z okrętów ma długość ponad 95 metrów i szerokość 10 metrów. Są zdolne do przewiezienia 9 czołgów podstawowych T-72 lub 17 samochodów bądź ich odpowiednika, a także 135 żołnierzy desantu morskiego z pełnym wyposażeniem. W skład ich uzbrojenia wchodzą m.in. 4 morskie zestawy rakietowo-artyleryjskie Wróbel, obejmujące podwójną armatę i podwójną wyrzutnię rakiet. Dodatkowo posiadają 9 wyrzutni ładunków wydłużonych, które umożliwiają wykonywanie przejść w zagrodach minowych i inżynieryjnych. 3 kutry transportowe projektu 716 weszły do służby w podobnym okresie co okręty typu Lublin. Ich głównym zadaniem jest transport wojsk, sprzętu oraz towarów na krótkie dystanse, zwłaszcza w strefach przybrzeżnych. Kutry mają długość około 38 metrów i szerokość ponad 7 metrów. Napędzają je 3 silniki wysokoprężne o łącznej mocy 3000 koni mechanicznych, które umożliwiają rozwinięcie prędkości 20 węzłów, czyli około 37 km na godzinę. Każda jednostka jest wyposażona w podwójną armatę kalibru 23 mm oraz 2 wyrzutnie ładunków wydłużonych. Załoga pojedynczego kutra liczy 14 osób. Polska marynarka wojenna dysponuje 2 okrętami ratowniczymi typu Piast, które służą już od ponad 50 lat, oraz 2 jednostkami typu Zbyszko, wprowadzonymi do służby na początku lat 90. ORP Piast przeszedł w ubiegłym roku generalny remont, natomiast oba okręty typu Zbyszko zostały zmodernizowane w roku 2016. Okręty typu Piast mają długość ponad 70 metrów i szerokość prawie 12 metrów. Ich zadania obejmują prowadzenie akcji ratowniczych oraz wykonywanie prac podwodnych, w tym udzielanie pomocy okrętom podwodnym. Jednostki typu Zbyszko są mniejsze. Mierzą 35 metrów długości i 8 metrów szerokości. Przystosowano je do ratowania życia ludzkiego oraz ochrony mienia na morzu. ORP kontradmirał Ksawery Czernicki wszedł do służby w roku 2001 jako okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej w narodowych i sojuszniczych zespołach okrętów. Mierzy blisko 74 metry długości i prawie 14 metrów szerokości. Osiąga maksymalną prędkość 14 węzłów, co odpowiada około 26 km na godzinę. Wyposażony w rozbudowane systemy łączności i dowodzenia, może zaopatrywać jednostki na morzu w żywność, paliwo, amunicję, a także przeprowadzać drobne remonty. Służy również jako okręt baza, między innymi dla jednostek specjalnych. Posiada 2 burtowe stanowiska przeładunkowe, może transportować 10 kontenerów 20-stopowych i ma lądowisko dla śmigłowca. Dodatkowo wyposażony jest w armatkę wodną oraz monitory wodno-pianowe do gaszenia pożarów. ORP Bałtyk to okręt typu zbiornikowiec, który odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu paliwa na froncie. Wszedł do służby w roku 1991. Jednostka ma ładowność niemal 1300 ton, z czego większość przeznaczoną na olej napędowy. Jego zasięg wynosi 2000 mil morskich, a do obsługi okrętu potrzebnych jest blisko 40 osób. Ma długość prawie 85 metrów i ponad 13 metrów szerokości, a jego silniki wysokoprężne generują moc przekraczającą 2000 koni mechanicznych każdy. ORP Heweliusz i ORP Arktowski to okręty hydrograficzne, które weszły do służby na początku lat 80. Drugi z nich przeszedł remont i modernizację w roku 2022. Jednostki o długości przekraczającej 60 metrów i szerokości blisko 11 metrów prowadzą prace sondażowe, hydrograficzne, meteorologiczne i oceanograficzne. Ich zadaniem jest wspieranie działań marynarki wojennej w zakresie zabezpieczenia nawigacyjno-hydrograficznego, a także służenie gospodarce morskiej oraz zapewnianie bezpieczeństwa żeglugi. Okręty te mają również zdolność stawiania i usuwania pływających oznakowań nawigacyjnych, takich jak boje. ORP Navigator i ORP Hydrograf to okręty przeznaczone do przeprowadzania rozpoznania radioelektronicznego w rejonach działań polskiej marynarki wojennej. Wprowadzone do służby w połowie lat 70. charakteryzują się nieograniczoną dzielnością morską oraz dużą autonomicznością, co pozwala im operować na niemal wszystkich wodach świata.
Te stosunkowo duże jednostki, mierzące ponad 70 metrów długości i blisko 11 metrów szerokości, osiągają prędkość 17 węzłów, czyli ponad 31 km na godzinę. Ich uzbrojenie stanowią 4 wyrzutnie rakiet Strieła-2. ORP Iskra i ORP Wodnik to okręty przeznaczone do wykonywania długich rejsów nawigacyjno-szkoleniowych, wprowadzone do służby kolejno w roku 1982 i 1976. ORP Iskra to trzymasztowa barkentyna mierząca około 50 metrów długości i 8 metrów szerokości. Napęd główny stanowi blisko 1000 metrów kwadratowych powierzchni żagli, a napęd pomocniczy – silnik wysokoprężny o mocy 310 koni mechanicznych. Jest pierwszym okrętem pod banderą wojenną Polski, który opłynął kulę ziemską. ORP Wodnik został wyremontowany i zmodernizowany w roku 2020. Mierzy ponad 70 metrów długości i blisko 12 metrów szerokości. Jego napęd stanowią 2 silniki wysokoprężne, każdy o mocy przekraczającej 1900 koni mechanicznych. Obecnie oprócz zadań szkoleniowych pełni również funkcję okrętu bazy. Pomocnicze jednostki pływające w marynarce wojennej to okręty, które nie mogą nosić bandery wojennej ani używać skrótu ORP przed nazwą. Zazwyczaj pełnią funkcje wspierające okręty bojowe i noszą banderę PJP. Jednym z nich jest Z8. To zbiornikowiec paliwowy zaprojektowany do zaopatrywania okrętów w morzu, transportu paliw i olejów smarnych oraz ich pobierania i wydawania w portach. Jednostka ta służy od lat 70., a od 2011 roku należy do 12 Wolińskiego Dywizjonu Trałowców. Do PJP zaliczamy również 2 stacje demagnetyzacyjne. Wykonują proces demagnetyzacji innych okrętów, oplatając je przewodami, przez które przepływa prąd elektryczny. Dzięki temu pole magnetyczne okrętów zostaje zredukowane, co zwiększa ich odporność na ataki za pomocą min magnetycznych. Kolejną jednostką pomocniczą jest K8. To poławiacz torped typu Kormoran, w służbie od 1971 roku. Został zaprojektowany do wyławiania torped ćwiczebnych w celu ich analizy lub ponownego użycia. Dodatkowo może pełnić funkcję transportową, dostarczając torpedy na inne okręty. Jest to niewielka jednostka o długości około 35 metrów i szerokości ponad 6 metrów. Wyposażenie obejmuje m.in. dźwig umożliwiający skuteczne wydobycie torped z wody oraz lekkie uzbrojenie w działka przeciwlotnicze do samoobrony. Holowniki to pomocnicze jednostki pływające, które służą do zabezpieczania działań bojowych oraz wsparcia logistycznego zarówno na morzu, jak i w portach. Wykonują także zadania związane z ewakuacją techniczną, uczestnictwem w akcjach ratowniczych, transportem osób i zaopatrzenia, usuwaniem zanieczyszczeń oraz podejmowaniem niebezpiecznych materiałów z wody. Polska dysponuje w sumie 13 takimi jednostkami. 3 najstarsze zostały wprowadzone do służby na początku lat 80., a kolejne 4 na początku lat 90. 6 najnowszych holowników pełni swoje funkcje od roku 2020 i 2021. K4 i K10 to kutry hydrograficzne w służbie od 1989 roku. Służą do zbierania danych hydrograficznych. Dzięki systemom sonarowym i nawigacyjnym umożliwiają precyzyjne mapowanie podwodnych terenów oraz monitorowanie zmian środowiskowych. Ich niewielkie rozmiary, wynoszące około 19 metrów długości i ponad 4 metrów szerokości, pozwalają na działania zarówno na wodach przybrzeżnych, jak i w portach. K20 i K21 to kutry holowniczo-komunikacyjne przeznaczone do obsługi pomostów pływających, holowania oraz transportu osób i ładunków. Mają długość wynoszącą 9 metrów oraz szerokość 3 metry. 2 takie jednostki są w stanie obsłużyć 1 pomost, a załoga składa się z 3 osób. Pełnią służbę od przełomu lat 80. i 90. Na wyposażeniu marynarki wojennej są również 3 kutry transportowo-pasażerskie, które weszły do służby pod koniec lat 80. Zajmują się transportem ładunków i ludzi w portach oraz redach. Marynarka wojenna RP dysponuje również motorówkami. Jednymi z nich są 3 motorówki projektu M35, pełniące swoje zadania od lat 80. Przeznaczone są do prac cumowniczych, holowniczych i manewrowych w portach, zatokach oraz wodach śródlądowych. Mają około 11 metrów długości i ponad 4 metry szerokości, a ich napęd stanowi silnik wysokoprężny o mocy 165 koni mechanicznych, który zapewnia uciąg na palu wynoszący 2,5 tony. Jednostki wyposażono w urządzenia kotwiczno-cumownicze, a także mają zdolność kruszenia lodu w portowych basenach. Motorówki Wildcat 40 to irlandzkie dwukadłubowe jednostki pływające zaprojektowane z myślą o zadaniach hydrograficznych.
Dzięki wykorzystaniu laminatu wzmocnionego włóknem szklanym charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na czynniki atmosferyczne. Osiągają prędkość do 14 węzłów i są wyposażone w nowoczesne systemy hydrograficzne, takie jak echosondy i sonar holowany. W marynarce wojennej RP służą 4 takie jednostki od 2015 roku. 2 motorówki projektu Delfin, pełniące służbę od 1971 roku, mają za zadanie realizację działań związanych z demagnetyzacją okrętów, wykonywaniem pomiarów, redukcją pól fizycznych innych jednostek oraz transportem osób i ładunków między okrętami a lądem. Polska dysponuje także motorówką regatową M34 Demon w służbie od 1982 roku. We flocie marynarki wojennej RP znajdują się również 3 barki. Najstarsza z nich, pełniąca służbę od 1961 roku, jest przeznaczona do zbierania odpadów ropopochodnych z okrętów. 2 pozostałe, które rozpoczęły służbę pod koniec lat 70. i 80., zajmują się przechowywaniem paliwa. Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej zajmuje się szkoleniem żeglarskim i motorowodnym dla kadry Wojska Polskiego oraz podchorążych Akademii Marynarki Wojennej. Organizuje również rejsy nawigacyjno-szkoleniowe. Ośrodek dysponuje 24 jednostkami pływającymi, w tym 12 jachtami pełnomorskimi, 5 jachtami zatokowymi i 7 łodziami motorowymi.